i sprawdzić, jak to nam zostało obrobione i zweryfikować. Widzimy, że to, co jest na zielono, to zostało wykonane na gotowo. Na razie nie wyskoczyły nam żadne kolizje tutaj, to znaczy, że nasza obróbka została wykonana poprawnie. Zamykam symulator. Przechodzę do następnej części, czyli wybieram sobie narzędzie, magazyn narzędzi, znowu nie, zastosuj. Wybieram sobie teraz frezy zaokrąglone. Promień naroża 1, widzimy, że jest to, na przykład wybierzmy sobie 10, ale jest 12 z promieniem naroża R1, wybieramy sobie 12. Wybierz, wpisujemy, że to jest numer 2, jeżeli chodzi o magazyn i nic więcej tutaj nie zmieniamy, czyli mamy wybrane narzędzie z naszym promieniem. Podobna sytuacja, wybieramy sobie profilowanie. Tym razem spróbujemy sobie wybrać też głębokość 0, wskaż głębokość, niech będzie 5. Pozostało nam po poprzedniej operacji start na datku 20 i koniec tutaj też będzie 20. OK, wskazujemy linię do obróbki, Enter. Znowu mamy tą samą sytuację, musimy kliknąć, żeby ta strzałeczka nam przechodziła na zewnątrz. Enter, wyjście z materiału, głębokość, znowuż wyznaczamy sobie głębokość tego, zakończ i widzimy, że jest następne wyjście. 20 mm to jest troszeczkę przesada chyba tutaj, ale Państwa zadaniem będzie sobie tutaj zoptymalizować to. Narzędzie do wymiany, czyli ruch narzędzia. Wybieramy sobie do wymiany, bo już nie będziemy korzystać z tego narzędzia na chwilę obecną. Teraz wybierzemy sobie kolejne narzędzie z magazynu. Frezy zaokrąglone i znajdziemy sobie dwójka. Tutaj mamy średnica 20, czy mamy jakąś tutaj dwójkę, 8. 8 jest. Długość narzędzia mamy 38 mm, powiedzmy, że może wystarczy. Wybieramy sobie to narzędzie. Tu pamiętamy, zmieniamy na miejsce magazynie jako 3. OK. Mamy teraz znowuż profilowanie. Wybierzemy sobie znowu druga zakładka, poziom 0, głębokość skrawania wskaż. Tu będzie też 5. Tu będzie wejście. Start tak samo zostaje tutaj 20 mm. Przechodzimy jeszcze na zakładkę ogólne i wybierzemy sobie tutaj jeszcze ścieżki wielokrotne. Edytujemy sobie i wpiszemy sobie tutaj start na datku, na przykład 15 mm, 15, przepraszam, jedno przejście, połowa grubości średnicy naszego freza tutaj była 8, więc piszemy sobie 4 i liczba ścieżek to zostawmy tutaj tak, jak żeśmy to wybrali. OK, wybieramy sobie tak, wskaż linię lub łuk, więc wybieramy sobie kolejną krawędź jako profil, Enter. Widzimy, że znowu nam się tutaj zaznaczyło, więc musimy kliknąć, żeby nam przeskoczyło na zewnątrz, żeby ta strzałka była. Enter. Pojawiła się gwiazdka. Enter. Głębokość wskazujemy znowuż do określonej tutaj na tym dnie i Enter. I widzimy, że powstało nam 20 mm wcześniej kilka przejść. Oczywiście 20 mm jest za dużo, więc zmienimy sobie to. Zedytujemy sobie, tu było 15, przepraszam, to wpiszemy sobie 5 mm, zrobimy to, niech będzie 3, będą dwa przejścia, które nam 3 się zrobiły nawet, 3 przejścia, które pozwolą nam na zebranie tego naddatku materiału. Narzędzie do wymiany, tu oczywiście można to jeszcze bardziej zoptymalizować, żeby ładniej to wyglądało. Narzędzie do wymiany,
OK. Następna sprawa, znowu magazyn narzędzi. Wybieramy sobie nie, zastosuj i mamy teraz jeszcze press kulisty z promieniem 5 mm. Tu mamy taki wysięg 72, 16, czy jest jakaś piątka jeszcze? No to weźmy sobie ten, żeby nie tworzyć nowych narzędzi. Powiedzmy, że numer narzędzia będzie 5, 4 chyba to będzie 4. OK. I znowuż mamy profilowanie. Tym razem będziemy mieli tutaj do czynienia z tą krawędzią i wybranie tego elementu na 5 mm. Wybieramy sobie profilowanie. Też możemy sobie tutaj zedytować to. Tu średnica naszego frezu jest 16, czyli damy sobie 8. Tu damy sobie 5 i jedno przejście damy też 5. No i tak będą dwa przejścia. OK. Głębokość minus. Wskaż. Tutaj nic nie zmieniam. Start zostaje nam tak jak było. Oczywiście ten start możemy zmniejszyć tutaj na 10 mm czy 15 i zoptymalizujemy w ten sposób długość ścieżek. Wybieramy sobie OK i znowu sytuacja się powtarza, więc wybieramy sobie ścieżkę lub łuk, Enter. Pojawiła nam się strzałka, która jest wewnątrz, klikamy na nią jeszcze raz, wyskoczyła nam po drugiej stronie na zewnątrz, oczywiście Enter. Pojawiła się gwiazdka oznaczająca wyjście ze ścieżki, wyjście z tej krawędzi, Enter. Głębokość znowu wskazujemy tutaj na naszym dnie tego stopnia, tego podcięcia, Enter i powinny nam tutaj też powstać dwie ścieżki tego narzędzia. Tutaj chyba coś źle kliknąłem za płytko, nam wyszło, zaraz zobaczymy. Kontrola, głębokość minus 15, a powinno być minus 21, więc mogę wskazać albo wpisać tutaj po prostu minus 21 i ścieżka nam dojdzie już do samego dna. Oczywiście, jeżeli skończyliśmy obróbkę, pamiętamy, żeby wyjść do wymiany. W międzyczasie powstała nam taka obróbeczka. Weźmiemy sobie symulator. Zobaczymy, jak ten symulator nam tutaj zadziała. Jeszcze raz, bo coś nie wyświetliło się to tak jak trzeba. Symulator. O nie, symulator coś nie wyświetla. Wynik obróbki, zobaczymy. Wynik obróbki już wyświetla to lepiej. Play. No i widzimy, że część jest obrobiona prawidłowo. Nie sprawdzaliśmy tego na bieżąco, ale część nie jest jeszcze prawidłowo obrobiona i została nam tutaj przy drugiej krawędzi jeszcze jakieś rzeczy do wykonania. Przy drugiej krawędzi, czyli widzimy, że tutaj to jedno przejście nie wystarczyło, dlatego też musimy poprawić nie ta ścieżka, tylko przy tej ścieżce. Edytuj, profilowanie, edycja. Tutaj jeżeli chcemy więcej ścieżek, to wpiszemy sobie 15, start na dodatku i frezowaliśmy 12, czyli możemy wpisać połową średnicy narzędzia, jedno przejście, OK i przeszło więcej tych ścieżek. Tu chyba nawet jeszcze za wcześnie nam zaczęło, więc może nie 15, ja nie pamiętam wymiaru. Piszmy sobie tutaj 10. Zobaczymy, czy akurat nam się to poprawi. Myślę, że 10 będzie wystarczająco, żeby prawidłowo wykonać tą obróbkę. Przechodzimy do symulatora. Symulacja. Teraz symulacja się elegancko uruchomiła. Widzimy planowanie powierzchni czołowej.
wykonanie jednego podcięcia, wykonanie teraz z promieniem R1 drugiego podcięcia, na zadaną głębokość. Trzecia strona. No i tym kolejnym narzędziem wykonana ostatnia z powierzchni. Wynik obróbki tutaj na symulatorze nie zawsze dobrze pokazuje, dlatego sobie trzeba wybrać wynik obróbki jako ostateczny, wykonać. Nie mamy żadnych kolizji. Oczywiście opcję stopu, stop na kolizji możemy sobie ustawić, więc jeszcze raz cofniemy. Widzimy, że nie zatrzymało się, tylko przeszło do końca. No i weryfikacja. Cały przedmiot jest wyświetlany na zielono, czyli w pełni udało nam się wykonać całkowitą obróbkę tego przedmiotu.